Hejo. Nie, hejo nie. Witam. Głośno. W tle, jak zwykle, to już u nas bywa ostatnio, ponieważ no, szlifierka poszła w ruch, kończy szlifować te ściany, które są wymurowane z czerwonej cegły, te ścianki dziełowe, które są wymurowane z czerwonej cegły. Szlifuje te, które nie będą przykryte tynkami, ponieważ generalnie jakieś 75% można powiedzieć z nich zostaje. Dlatego ja cały czas pokazywałam Wam na filmach tym prawym murowaniem, tym licem ozdobnym, one zostają w swojej tej formie właśnie ceglanej ściany. A ta druga, lewa strona murowania będzie otynkowana. Czyli tynkowana będzie tylko i wyłącznie pralnia od środka, kotłownia będzie tynkowana i kawałek ścianki w tym pokoju gościnnym. Reszta ścian zostaje z czerwonej cegły, bo po to została właśnie ona ułożona. Schowam się troszeczkę w ustronniejsze miejsce i coś Wam powiem. Pomiary. Pomiary dotyczą powierzchni podłóg pod zamawianie płytek podłogowych, gresowych, ponieważ my w związku z tym, że podłogę chcemy mieć ocieplaną, czyli chcemy mieć ogrzewanie podłogowe, tak uciekło mi słowo. W związku z tym, że chcemy mieć podłogę ocieplaną, czyli właściwie podgrzewaną podłogę, czyli ogrzewanie podłogowe, no nie możemy mieć drewnianej podłogi i wybraliśmy podłogę gresową, czyli z tak zwanych po prostu płytek. Chcieliśmy kiedyś mieć z czerwonej cegły, ale to za dużo, za długo murowania, materiału, wszystkiego itd. I nie ma 100% gwarancji, że ta cegła taką samą przepuszczalność cieplną będzie miała, aczkolwiek jeżeli piece kaflowe są stawiane, kaflowe właściwie, ceglane i one trzymają ciepło, oddają ciepło, na pewno by się też spisała, ale po prostu zrezygnowaliśmy z tego, ponieważ jeżeli jest ściana z czerwonej cegły, to już podłoga z czerwonej cegły za dużo jak dla mnie. Ja osobiście nie lubię tego połączenia. Z tego samego materiału ściana, z tego samego materiału podłoga, dlatego po prostu na podłodze wybór padł na płytki gresowe. No i wymierzyłam sobie powierzchnię tych wszystkich naszych pomieszczeń, bo generalnie jedna płytka będzie na całej powierzchni, inna płytka tylko znajdzie się w łazience na podłodze, najprawdopodobniej w pralni i najprawdopodobniej w kotłowni, aczkolwiek patrzę, że to są tak małe metraże, że nie wiem, czy się opłaca po prostu jakieś inne brać, czy po prostu pociągnąć całością i tylko i wyłącznie łazienka będzie odcięta podłogowo od całej reszty domu, czyli po prostu będzie miała inną tą podłogę w fasonie, w kolorystyce, ponieważ ja taki mam specjalny projekt na łazienkę. Uwierzcie mi, ile ja się nagłówkowałam z tą łazienką, jak tutaj tak płytki, jak tutaj gzymsik, to tamto, aż w końcu znalazłam swój taki projekt, znaczy wymyśliłam sobie taki swój projekt, zgodny oczywiście z Pierrem, bo ja mu rzucam zawsze pomysły. On myśli, tak, dobra, z tego możemy zrobić, tak możemy zrobić, no to zrobimy to tak, tak, tak i tak. Czyli ja mu rzucam hasła, rzucam mu pomysły, to bym widziała tak, to bym widziała tak i razem sobie to wszystko do kupy analizujemy, taką burzę mózgów sobie robimy, składamy i wyszedł nam jakiś tam ostateczny projekt tej łazienki. Więc summa summarum, reasumując, 88 m² na ganek, duży hol, mały hol na salon. Kotłownia 6,5, pralnia 5,5, czyli tak naprawdę to jest 6,5, 5,5, 11, 12 metrów, wtedy by wychodziło więcej tego gresu, który byśmy wybrali po całości, jeżeli byśmy chcieli pociągnąć kotłownię i pralnię tym samym kafelkiem, gresem. Mamy też zrobione już, słuchajcie, parapety. To są parapety, które my sobie zamówiliśmy u naszych stolarzy. Parapet jest z drewna
8%, jeżeli chodzi o zawartość wilgoci z jesionu, z tartaków w Sierakowicach, naprawdę wysokiej klasy, wysuszony porządnie, tak do 8%, posiadający jedynie wilgoci jesion. Grubość, zaraz sobie zmierzę, bejcowany na kolor dąb, nie jasny dąb, tylko dąb. My sobie wybraliśmy opcję frezowania na tych parapetach. Widzicie? Taki o, tutaj frezik mamy wybrany, ponieważ mamy stare meble i one wszystkie naprawdę są frezowane. Frez ścięty ukosem do dołu, żeby nie zbierał kurzu na powierzchni. I ile? 4,5 4-centymetrowe właściwie one są. Tak, to jest grubość 4 cm tych parapetów. I te parapety będą na kilku oknach, dokładnie 8 oknach. W salonie. Zobaczcie, jakie naprawdę ładne tło daje nam ten czerwony domek. Dzisiaj takie dosyć ciekawe chmury krążą po niebie. No jak to wszystko dostanie wyglądu, ten teren, to na pewno będzie urokliwie tutaj u nas. I tak, parapety, no wiemy, ten pokój, w którym ja teraz jestem, czyli ten pokój tak zwany gościnny, okien na parapety nie ma, bo ma tarasowe. Czyli tak, znajdzie się jeden parapet na, chyba 7 jest, kuchnia, łazienka. Jeden parapet w łazience. Na tych małych okienkach 2 parapeciki, na tamtych witrynach 2 parapeciki. 360 stopni. Tutaj będzie parapet. I na tych 2 oknach będą również parapety. No i 2 u góry. I koniec parapetów w całym domu. Te 3 murowania najbrzydniej wyglądają, bo to wszystko będzie zakryte, ponieważ posadzka wyjdzie na tą wysokość, czyli 1, 2, 3 cegły się nie liczy, bo będą nie widać tego pod spodem. O. Elegancko. O, jak poszło, nie? Co?
cały przecież. Przecież... A jeszcze ciepły był. No. Jak to podszedłem, to buchało, wiesz, wkładam ręce. Coś ty. To zobacz, ile godzin, całą dobę. To jest to, co mówił Łukasz Ale z on był Dum. otwarty. On był otwarty i to Tak. jest to, co mówił Łukasz z Dum. Do 18 godzin potrafi akumulować ciepło i To oddawać. znaczy on nie był zamknięty. No mówię, był otwarty. Wszystkie drzwi były otwarte na rozścież, a do następnego dnia, czyli całą dobę później, piec jeszcze był ciepły. Pięknie. Jak się napali, tak. Jak się zamknie, zamknie go. No. Termometr, który jest tutaj na drzwiach, tak mi tutaj wczoraj Pier przypomniał, dzisiaj zaledwie pokazuje 80 stopni. On pokazuje temperaturę na samym końcu, czyli na zewnątrz, można powiedzieć. Na szybie w środku, czyli ten punkt najbardziej chłodny, tak? A w środku tak naprawdę piec, czyli ten szamot, który się... Jest cieplej, nagrzewa się mocniej ten szamot i tak jak tutaj właśnie Piotr mi wczoraj przypomniał, Zdum mówił, że musicie się nauczyć określania temperatury na tym piecu chlebowym, ponieważ właśnie to pokazuje tą zewnętrzną, czyli na szybce temperaturę, a w środku jest dużo, dużo cieplej i po prostu trzeba uczyć się tego pieca, żeby umieć w nim wypiekać. Ale ja właśnie wczoraj, bo dzisiaj mamy wtorek, dzisiaj pieczemy pizzę, także zapraszam Was do oglądania dalszej części naszego dzisiejszego odcinka. A wczoraj piekłam właśnie w tym piecu mój pierwszy chleb, właśnie wypiekany w takim piecu opalanym drewnem. Upiekłam 2 te chleby, jak widzieliście, i jeden dałam sąsiadce naszej. Ona nie wie, że my mamy taki piec chlebowy i mówi: ty, ale ten chleb jest dobry. Taki, pamiętam jak u mojej babci, która w piecu chlebowym piekła. A ja mówię, no tak, bo to jest właśnie chleb upieczony w takim oto właśnie standardowym, nie standardowym, właśnie tradycyjnym, starej technologii budowanym piecu kaflowym, który ma wiele funkcji, tak jak Wam wspominałam w tym filmie poświęconym właśnie konkretnie temu piecowi, bo on ma funkcję. Witam Was serdecznie z mojej oto tutaj kuchni, której sercem jest ten oto tutaj piec chlebowy i mamy taki chłodniejszy tydzień, taki wiecie wilgotny, taki jak to się mówi, taka pogoda zgnilizna jest na zewnątrz, więc to jest idealny czas na to, żeby rozpalić w tym piecu i coś w końcu w nim upiec. A że dzisiaj jesteśmy cały dzień, ponieważ po południu, tak jak Wam mówiłam w ubiegłym odcinku, dzisiaj mamy wtorek i we wtorek za tydzień, czyli dzisiaj właśnie jest ten wtorek za tydzień, przyjeżdżają do nas po południu panowie od stropu drewnianego, które będą nam kłaść w naszym ganku, więc ja dzisiaj tutaj prowiant przyszykowałam taki, żeby go przygotować, upiec w tym piecu i ze smakiem sobie tutaj zjeść. Dlatego zapraszam Was serdecznie do oglądania dzisiejszego odcinka, gdzie dzisiaj będziemy piec sobie w tym oto piecu pizzę i pokażę Wam, co dzisiaj się takiego u nas dzieje w międzyczasie. Ja tutaj doładowuję drewno i ja tutaj drewno do pieca. Ja już sobie blat kuchenny przygotowałam. Tak. A na piecu jeszcze dodatkowo schnie wózek Aleksa, bo wczoraj zapomniałam go schować, a dzisiaj pada i to obficie pada i po prostu zmógł, więc piec dzisiaj jego również nam wysuszy. Więc co? Ja przychodzę do tematu. Z 4 godziny. Z 4 godziny się już tutaj pali i naprawdę jest cieplutko, jak się wchodzi tutaj do środka. Piesy sobie w środku się grzeją, mokre nie są, są suchutkie, nawet sobie tutaj ładnie nam śpią. Pier dzisiaj walczy z szlifowaniem tych oto tutaj ścian z czerwonej cegły i już ma ostatni element do wyszlifowania, bo nie szlifuje, żeby zdzierać lico cegły, tylko szlifuje, żeby ściągnąć tą brudną zaprawę, która... Wyczyścić, umyć i zaimpregnować, nie? Wyczyścić, umyć i zaimpregnować, czyli ściągnąć po prostu nadmiar
tej jak gdyby zaprawy, która po prostu samoistnie podczas chłodzenia, wiadomo, zawsze gdzieś tam tą cegłę nam wybrudzi. I tutaj padło pytanie, czy my będziemy je tynkować? Nie. Te ściany, które tutaj widzicie, czyli ta po lewej stronie waszej, ta po prawej stronie waszej, nie będzie tynkowana, na wprost również nie będzie tynkowana. Ona jest specjalnie wymurowana w ten sposób, żeby była tą ścianą ozdobną. Tak samo łazienka, jedna i druga ściana. I poczekaj, zanim włączysz. I już wychodzę. I tak samo ta ściana zostaje. Jedynie będzie tynkowana ta, ponieważ to jest ta lewa strona murowania brzydsza, żeby ją zakryć, ponieważ tutaj jest ta prawa strona i ta strona zostanie. Zobaczcie, jakie błotko dzisiaj, widzicie? Ja w trampeczkach. Tak, niestety miałam wziąć kalosze, ale ich nie wzięłam i tak już lekko tutaj nam obsycha, przesycha, ale przez to, że widzicie tutaj tego piachu jest po koparkach, które tutaj jeździły, to tak jest ślizgawo. No i co? I tutaj jest mój sprzęt. Właściwie nie sprzęt, tylko wszystko, co przygotowałam ja sobie dzisiaj. To są jeszcze wczorajsze rzeczy, jak widzicie, wcale tego nie zjedliśmy. No i tutaj mamy ciasto, które idę zanieść teraz tam. Tutaj mamy składniki na naszą pizzę, więc bierzemy się do dzieła. Słońce wychodzi, jest całkiem nieźle. Aleksiu dzisiaj z moją mamą, czyli u babci, więc ja dzisiaj mam luz blues. Aczkolwiek szkoda, że go nie ma, bo by sobie chętnie na pewno taki kawałeczek pizzy również i zjadł, ale pewnie zabiorę mu do domu, bo na 8 kawałków dzisiaj robimy pizzę. Tak sobie wymyśliłam, jak są takie te tacki do wrzucania pizzy do pieca, to ja sobie taką tackę zrobię po prostu z kartonu, bo nie mam nic innego. A już na szybko nie chciałam nic kupować, bo tak czy siak na pewno będę taki sprzęt potrzebowała, ale tak jak to na budowie. Pyk. Zrobimy sobie taką tackę z takiego oto tutaj kartonika. Nie wiem teraz tylko, czy przymierzyć. Tak, zdecydowanie tak. Czyli tylko tutaj mogę. Ale mi to fajnie grzeje z tyłu w plecy. Dobra. Warunki wiecie, to są budowlane mocno. Ok. Karton już umyłam, bo karton myłam wcześniej. Te dwie pizze sobie tutaj posypiemy sobie tutaj mąką. Kukurydzianą. Voilà. Zobaczcie. Ha, ale ładnie. Pięknie urosło ciasto. Dobra, od czego tutaj trzeba się zorganizować? Od ciasta. Sprzętów ponanosiłam. Pierwszy kawałek jest najgorszy, żeby go wyciągnąć. O nie.
To jest ciasto z mąki 00, ale to jest ciasto, słuchajcie, na zakwasie. Na moim własnym żytnim zakwasie, który tutaj już od ponad miesiąca mam przygotowany. Codziennie go dokarmiam mąką żytnią. Nawet testowałam też z mąki pszennej do wypieków bułek, bajgli, rogali, ale jeszcze z pszennego nie piekłam nic. Jesteśmy, pamiętajcie, na budowie, więc może nam się wszędzie tutaj kruszyć. Dzisiaj passata jest gotowa ze względu na warunki mocno robocze. Kochanie, chcesz złożyć własną pizzę? Chcesz złożyć własną pizzę? Masz ochotę przyjść tutaj? Chodź. Chodź. Zobacz, co ja tutaj mam. Słuchaj, tutaj jest taki szynka. No ty dwie na pewno zjesz, przecież piec jeszcze cały czas trzyma ciepło. To ten. Czy życzysz sobie oregano? Tak. No najpierw robi swoją, ja robię swoją. Tu jest mozzarella. To ciasto. Ładnie? Ładnie, nie? Tutaj pięknie, nie? To oliwki. Słuchaj, oliwki tylko takie po prostu wzięłam, bo z domu zapomniałam wziąć. Tutaj są nożyczki. Tworzyłem, ale mamy pojemnik, bo ta woda się Tak. rozleje. Tak. Albo ja wyleję. Słuchaj, na to możesz, patrz, o. To woda nie jest potrzebna. Nie. Gdzie nie, gdzie? Tu jest też nożyk, jakbyś chciał. Masz nawet oliwę z oliwek, żeby polać. Ciasto jest robione dzień wcześniej, słuchajcie, ale generalnie to jest łatwizna, tylko po prostu trzeba przygotować je dzień wcześniej, żeby ono następnego dnia było tak właśnie gotowe. Ale moja ładna jest. Ty to nie żałujesz składników jak zwykle. Pierlubi te. Daję Ci przez to. Tu jest woda do mycia rąk. Myć ręce. O. Tu Aleksa poduszki się suszy. Ja nawet, widzisz, patent z tym, z tacą znalazłam. Muszę ją odsunąć tam, żeby twoja się zmieściła. A, wrzuciłam jakoś, weźcie się. Tak wyglądają w piecu. Dobra? I co będzie? Zamykaj imprezkę. I czekamy chyba 10 minut, tak myślę. Niby jest 5 i tam 7, ale trzeba drugą robić, nie? Numer 2. O, gdzie jest mój nóż? A tu. Take a train or
Przez to, że jesteś bardziej głodny, to ty pierwszy. Ale ładnie. Widzisz, ja nawet wzięłam ten od... Nawet wzięłam... Merci. Tak. A tak, pewnie, że tak. To pizzę trzeba kupić, masakra. Patrz, jakie to ciasta robisz. Zobacz, jakie ciasto zrobiłam. Przepięknie. Ona jeszcze chwilę by może potrzebowała, nie? No tak. Golfa? Bardzo dobre. Bardzo dobre, nie? To chyba najlepszą pizzę, co nam wyszła, nie? Aha. Ale ona jest ekstremalnie gorąca. Zobaczymy kolejną, ale jest hardcore, jeżeli chodzi o temperaturę, bo jest ekstremalnie gorąca, upieczona pod spodem na zakwasie. Czym zrobiłaś? To jest mozzarella, małe kawałeczki, ale chodzi o to, żeby się mieściły w piecu chlebowym. Ciasto spieczone od dołu wygląda w ten sposób. Tutaj widać, że zakwas pracował. Jest chrupiąca. No tak wygląda akurat mój kawałeczek. To jest pierwsza nasza pizza, więc nie ma co narzekać, a zachwalać tylko. Tak, bo nam za długo było. Za długo, nie? A też trzeba z kolorem. Potem trzeba nauczyć, bo wtedy już nie zrobić jedną pizzę, rozmiar większy. Tak. A próbujesz? Dobra. Dobra. Ja muszę chwilę odsapnąć. Ta najlepsza wyszła. Najlepsze. Elegancko. Laliśmy, szybciej wyschnie troszeczkę, bo tutaj laliśmy szlaufem, żeby zmyć te ścianki. Ale aż mnie głowa boli od tej opaski. Więc Unii gruntem pociągnęliśmy tutaj ściany na naszym ganku, ponieważ, jak widzieliście, cień idzie za mną, mój cień idzie za mną, ponieważ, tak jak Wam już mówiłam, ta ściana
ta ściana i lustrzana ściana, czyli jak się odwrócimy, czyli ta ścianka również, one lada dzień zostaną już wykańczane docelowo czerwoną cegłą, a ta czerwona cegła to takie mieliśmy, mamy zapasy około 20 m2 takiej cegły, którą tutaj widzicie przede mną. My aktualnie tą cegłą, to jest właściwie cięta cegła, lico ciętej cegły, my to za czasów COVID-a jeszcze kupowaliśmy w Sierakowicach czy w Kartuzach? W Sierakowicach. W Sierakowicach jechaliśmy samochodem Piera i to wszystko było zapakowane, czyli jakieś 4 lata temu. 3-4 lata temu my je kupowaliśmy w Sierakowicach i nam zostało 20 m2, bo wtedy wzięliśmy więcej, bo wiecie jak to jest, była dobra cena, no to bierzemy. I z tej cegiełki, już w internecie mogliście widzieć taką cegłę, z tej cegiełki będzie wymurowana ściana wewnętrzna w ganku, ściana wewnętrzna w ganku i tak może na przykładzie tego okna ona będzie, wzięłam, ona będzie tak, wiadomo, w cegiełkę murowana. Wiadomo, będzie miejsce na fugę, ale po prostu mi brakuje trzeciej ręki. I tak naprawdę cały ten efekt najbardziej widoczny będzie, a to są 2 różne odcienie, a ja to miałam lewą stronę, o, tutaj, nie? To wiadomo, że to będzie albo na 3/4, bo Piotr zauważyłam, że lubi murować na 3/4, albo na pół, ale znając jego, to on pewnie wymuruje na 3/4. O, tak to będzie wyglądało. Także po prostu chcemy wykorzystać materiał, który posiadamy, no, żeby nie bawić się czy w cięcie po prostu jakiejś kolejnej cegły, czy po prostu, wiecie, kupowanie materiału. Wykorzystujemy na maksa to, co aktualnie posiadamy. Jesteśmy w trakcie wybierania płytek na podłogę. Już mamy kilka mniej więcej takich obczajonych, można powiedzieć, wzorów. Ja dzisiaj już 2 te płytki tutaj przywiozłam, ale niestety one nie pasują, nie podobają mi się, ten efekt mi się w ogóle nie podoba. Mam jeszcze 2 inne na oku, bardzo podobne. No i po prostu gdzieś tam w tym tygodniu znowu je tutaj wypożyczę ze sklepu i przywiozę, żeby je dopasować, bo wiecie, na podłodze jak na podłodze, ale chodzi o to, żeby one pasowały do tych cegieł i do pieca kaflowego, ponieważ my chcemy mniej więcej jedne kafle mieć na całej powierzchni całego domu, poza łazienką, bo podłoga w łazience, ona minimalnie, znaczy nie minimalnie, ona po prostu będzie inna, ona po prostu będzie miała inne kafle i ona po prostu będzie inna. No i jest godzina gdzieś w 3:45 aktualnie, cały czas pada, psy wyszły na zewnątrz, muszę ich wpuścić, pada i tego, czekamy na panów od stroków. We've been together. Oh God, I miss you bad. And I read your letters and look at your pictures. God, I miss you so bad. It's been so long, I know, but I'm finally coming home. Till then I'm dreaming of your heart, your eyes, our love. Pizza już czeka na was też, nie? Tak, Darling, I can't wait wietrzenie magazynu. till I see your face. Oh God, I miss you bad.
been so long, I know, but I'm finally coming home. Till then I'm dreaming of your heart, your eyes, our love. Your heart, your eyes, our love. It's been so long, I know, but I'm finally coming home. Till then I'm dreaming of your heart, your eyes.